Teraz pokażę Wam, ja akurat wsiadam ze stacji World Trade Center, jak dojechać na Jumeirah Beach i wiele jest poradników. Mój jest, uważam, bardzo prosty i intuicyjny, żeby się dostać na wyspę za pomocą metra. Ta stacja World Trade Center to jest stacja numer 22 czerwonej linii metra i jeżeli chcemy dojechać, to pamiętajcie, że już będzie zapowiedź chwila. The final destination of this train is Expo 2020. Jedziecie w kierunku Expo 2020. Emirates Towers. A stacja, która nas interesuje, żeby dojechać do wyspy, pamiętajcie, że tu są 4 wyspy. Tak naprawdę jest ich więcej. The next station is Emirates Towers. Każdy sobie już znajdzie, jak dojechać z której stacji. I teraz tak, zatrzymujemy się, pamiętajcie, na stacji numer 36. To jest stacja Sohia Reality, ale to będzie jeszcze kawałek. Ja tutaj pominę jeszcze, tylko będziemy jechać przez Burj Khalifa, to warto to pokazać. Teraz jest Emirates Towers, a jeszcze następną stację pokażę i później będzie chwilka przerwy, bo to się długo dosyć jedzie metrem, szczególnie, że teraz, jak widzicie, jest troszeczkę ludzi w metrze. No nie ma takiej ciasnoty, ale nie jest też rewelacyjnie. Tam Wam pokażę, jak się później przesiąść w kolejkę typu tramwaj i jedziecie na tym samym bilecie. Wszystko będzie też opisane pod spodem. Pod spodem w opisie będzie bardzo wyraźnie napisane, jak wsiadać i gdzie wysiąść, w którym kierunku jechać, mając czerwoną litrą metru. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Financial Center. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. Sprawdzę bilet akurat. Tutaj macie przy okazji sprawdzenie biletów. Ja mam bilet akurat na tydzień, za następny tydzień znowu biorę sobie i wtedy to jest najlepsze rozwiązanie. Tutaj już macie następną stację, Financial Center, centrum finansowe, bardzo fajna dzielnica, bardzo fajnie, dużo wieżowców jest. Chwila przerwy. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The final destination of this Dubai train Mall is to jest taka właśnie stacja, gdzie jest Burj Khalifa i jest bardzo duże centrum. Jest jeszcze jedno takie centrum. Burj Khalifa. Jest jeszcze Dubai Mall. Emirates Mall. I to jest też wielka galeria. W porównaniu do galerii na przykład tej Złotej Tarasy w Warszawie albo do Galerii Dominikańskiej, to jest mega potężna. Zresztą kto był, to wie, o co kaman. A tutaj widzimy budyneczek. المحطة القادمة هي Super. برج خليفة دبي مول. The Burj next Khalifa jest po drugiej station stronie. is Burj Ja jadę po prawej stronie, po Dubai lewej Mall. stronie w stronę Expo, jak się jedzie, jest Burj Khalifa. Tutaj Wam pokażę drugą stronę właśnie tej المحطة الأخيرة لهذا Burj القطار Khalifa, bo to هي jest dosyć ciekawe إكسبو miejsce, 2020. المحطة القادمة هي ciekawy widok. الخليج Tutaj burcza التجاري. troszeczkę The widać, final nawet szczyt Wam destination of this pokazałem. train is
W sumie kto nie był, pierwszym razem jak byłem w Dubaju, to miałem 2 epizody. Jeden to zostawiłem na lotnisku jeden telefon, a drugi zgniotłem wyświetlacz. Także zrobiłem sobie w sumie tylko 3 zdjęcia od znajomych, którzy byli w hotelu. Zresztą wtedy byłem w kiepskim hotelu. Także lipa totalna. Znaczy lipa. Fajnie wspominam, ale nie miałem żadnych zdjęć oprócz 3 zdjęć. I to takie sobie jeszcze, bo jak ktoś wam robi zdjęcie, to zawsze wychodzi, jak morda wyjdzie słabo, to się nie chce tego nawet pokazać. A zazwyczaj pierwsze 3 zdjęcia to jest głupia mina misia Dyzio albo tak zwanego misia Fazi. Tutaj jeszcze w sumie 2 przystanki metrem, to są fajne widoki, a później dopiero przy marinie jest pięknie. The next station is Business Bay. To nie wiem, czy widzieliście, pranie było na jednym wieżowcu wystawione przez okna. Fajnie to wygląda, jak gacie wiszą na takich szklanych budowlach. Wiem, że trochę pitole bez sensu, ale dzisiaj akurat trudno jest opowiedzieć tak we wszystkim, żeby każdy wiedział, o co kaman. Na pewno jak pierwszy raz jesteście, to sobie zobaczycie i będzie taka wizualizacja. Dzięki wizualizacji lepiej się czujecie w metrze. Nas właśnie interesuje ta 36. stacja. Także jesteśmy troszeczkę jesteśmy na 26. Business Bay. Później będzie Unpassive. To on jest to jest długi przystanek, między 26 a 29 nie ma stacji, a my jedziemy na 36. Także 10 stacji. The final destination of this train is Na Unpassive też warto Expo wysiąść, bo jest ciekawie. 2020. The next station is Unpassive. I pamiętajcie, nie wolno rzucić gumy w metrze. To jest bardzo nieładne i karalne. Tutaj podobno są zawody spinningowe. Jeśli ktoś wie coś na ten temat, to zapraszam do komentowania. One są akurat w chłodniejszych porach roku, bo teraz lipiec, sierpień to raczej nic tu nie złowicie, bo jest strasznie gorąca woda i ryby wypływają bardziej w Zatokę Perską. Będzie jeszcze wersja skrócona tego filmu, żeby było to wszystko w skrócie. Taka ciekawostka jeszcze o metrze w Dubaju jest to, że jest to najdłuższa linia w świecie, jeśli chodzi o metro. I ta linia ma trochę ponad 50 km. Także dzieje się. Tutaj akurat nie pokazuję za oknem, co się dzieje, bo są nieciekawe widoki. W związku z tym pokażę dopiero później, bo dzisiaj skupiliśmy się na tym, jak dojechać do wyspy najbardziej znanej, a wiadomo, że inne tematy to możecie zadać pytanie i wtedy Wam odpowiem. Jak widzicie, tutaj się troszeczkę zawsze rozluźnia. Oczywiście jest pora za 25 w sumie, za 25:05. To w sumie w Polsce by była akurat za 25:03. I tutaj znacznie szybciej się robi ciemno, nawet latem. Także tu na to trzeba też zwrócić uwagę. Różnica jest niewielka w czasie, jakby w Polsce jest do tyłu czas. Tutaj akurat zbliżam się do stacji Maszrek. Tutaj widzicie żaglowiec. Tu jest naprawdę nieciekawie. The next station is Ale widzicie, chociaż widzicie, że tutaj, dlatego też nie filmuję zbyt długo, nie? Będzie też wersja krótsza tego filmu, jak dojechać do Jumeirah Island. Ale oczywiście warto oglądać cały film, bo tu troszeczkę sobie zrobicie wizualizację, jak po raz pierwszy będziecie na stacji, którejś stacji. Widzicie, Mashreq. To jest stacja 33. Nie wiem, czy tutaj akurat widać.
Tak jak mówiłem, my wysiadamy na 36. W międzyczasie sobie oglądam akurat wirtualną Polskę. Widzicie? المحطة القادمة هي A dojeżdżamy do następnej stacji. The next station is Dubai Dubai Internet Internet City. Bardzo fajna dzielnica. Też warto podjechać kiedyś specjalnie tylko żeby sobie wysiąść. Widzicie, jest piątek, 15:40, to jest według czasu polskiego, ale naprawdę to jest, widzicie, która. Tutaj czasu sobie nie zmieniłem w tak zwanym srajfonie. Dubai Internet City. إكسبو 2020 المحطة القادمة هي الخيل. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Al Khail. Pamiętajcie, nie tylko te wieżowce są właśnie w Dubai Center, w Business Center, czy na przykład tam na Maxie albo na World Trade Center, ale tutaj też widzicie, że jest naprawdę dużo tych budynków. Najlepiej to widać albo z Burj Khalifa, albo tam z wieży widokowej. To też widać wtedy wspaniale, co się dzieje. W sumie mamy przedostatnią stację. المحطة القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail. Al Khail, bardzo ładnie. Architektura, uważam, najbardziej tutaj jest wkomponowana w tą pustynię. Tutaj też więcej palm można zobaczyć. هذا القطار هي I teraz zapowie właśnie naszą إكسبو stację. 2020. المحطة القادمة هي شوبا العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. Sobha Reality. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ nasza stacja, gdzie trzeba wysiąść. الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوبا العقارية. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Shobar Realty. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers traveling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shobar Realty Metro Station. No, słyszeliście, tu będzie stacja przesiadkowa właśnie na Jumeirah. Tam taki skręcony budyneczek w Marinie, to jest Infinity. المحطة śruba. القادمة هي Kto jeszcze widział, takich jest kilka w Dubaju, ale jeszcze jest taki w kilku miastach w Europie. To pamięta gdzie i w Stanach Zjednoczonych. متجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوبا العقارية. The next station is Shobar I pamiętajcie, tam się przesiadacie właśnie na stację. Tam się przesiadacie na stację tramwajową. No i właśnie wysiadamy. To jest ta słynna stacja. W sumie nie spotkałem się, pamiętajcie, numerek 36. W sumie nie spotkałem się nigdy z dosyć takim czytelnym i przyjemnym informatorem czy filmem. No tu jeszcze Wam pokażę, jak ta stacja wygląda przez okno. Ale tutaj tędy się idzie i już jesteście blisko Jumeiry. Dzisiaj jest taki sobie dzień, jeśli chodzi o widoczność, nie jest to ideał. No pamiętajcie, że w lipcu nigdy nie jest idealnie, bo jest dużo pary wodnej, chociaż dzisiaj nie jest tak gorąco. Widać, jak obraz faluje, czyli wysoka temperatura. My sobie zejdziemy i zaraz Wam pokażę, jak się wchodzi do tego
słynnego tramwaju na ten sam bilet. Nie jedziemy schodami ruchomymi, bo tu jest tak na tej stacji troszeczkę inaczej. Schodzimy normalnymi schodami. Tu dalej jesteśmy na tej stacji przysiadkowej. Wam tylko pokażę. Jak się zbliżycie do szyby i widzicie ten widok, to nie jest ta strona. Strona ta, po której należy wysiąść, to jest ta. Zaraz wam pokażę. No bo ktoś czasem jak się jedzie, to nie zawsze ma się orientację. Ja też wiem nieraz, jak na bani byłem ostrej, to wiadomo, że nie ma się orientacji, wychodzicie odwrotnie, a tu są strasznie duże odległości wbrew pozorom i chodzi o tą gorączkę, nie? To tutaj ma być, widzicie, jest charakterystyczna, zresztą tam tramwaj teraz, zaraz wam pokażę, jedzie. Dobra, wychodzimy do wyjścia i zaraz wam pokażę, co dalej. Karty mi poleciały. Wychodzimy. Z kawałek do wyjścia. No, nic na to nie poradzimy, są dosyć duże odległości. Zawsze jak są duże odległości, to przy okazji ktoś jak będzie wracał stamtąd, tutaj, to nie będzie spocony, nie będzie mokry z tramwaju wychodząc. Na szczęście dla tych, co nie lubią chodzić, albo nogi już bolą, albo mają pęcherz, albo mają rzepę już na piętach, że odpada, to są przyspieszacze. I to jest o tyle fajne, że idziemy jakby 2 razy szybciej. Tutaj akurat nie ma jak pokazać, ale idziemy 2 razy szybciej od innych. No często to na lotniskach jest. I tu nie idziecie do końca, tylko widzicie po lewej stronie na górze macie to trams. Zazwyczaj to jest, Dubaj jest inaczej znaczony, a tu macie to trams, czyli do trams tramwaj. Nie mylić z trans. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj musimy niestety sobie zejść, bo tylko można wjechać. Tu już jest też cieplej, bo ta klima w pewnych miejscach jest pewnie nieszczelna. Ale cieplej to nie znaczy, że upał jakieś 29-30 w tym miejscu jest. Także jest znośnie. To jest takie chwilowe przejście, gdzie jest gorąco, ale analogicznie jak na metrze jest tak samo. Tutaj wam pokażę tylko jak to widać jeszcze kawałeczek na zewnątrz. W metrze jest tak samo jak na stacji tramwajowej. Nie wychodzi nikt na tory, żeby nie było samobójców ani psychodelicznych morderców. To wiadomo, że zawsze tak jest, że się podchodzi tutaj i sobie czekacie. Tutaj jakby zajmujecie kolejkę do wejścia. Tramwaj się tak zatrzymuje jak metro, że zawsze trafiają te drzwi w drzwi. Ciekawe, czy u nas by to zgrali. Przypuszczam, że za jakiś czas to wprowadzą, nie? Bo jak komuś obcina nogę albo obcasa, szczególnie jak ma obcasa z przodu, no to jest wtedy masakra. Ale tak na poważnie, dobre rozwiązanie, bo nie czuć smrodu tej technologii, tych olei, tego metalu. Tutaj widzicie jak mniej więcej gdzie wysiedliśmy, gdzie przyszliśmy. Jeśli kawałek przejedzie tutaj właśnie do Jumeirah Beach. Oczywiście w tramwaju nie przewieziecie, nie można rowerem, nie można palić, nie można jedzonka i nie można też rzucić gumy ani puszczać balona. My już mamy tramwaj. Trzeba bilet skasować, nie można pamiętać o przy wychodzeniu, wchodzeniu. W metrze jest trochę inaczej, bo w metrze musicie, żeby wyjść przez bramki, tutaj nie zawsze. Jak macie bilet 7, to z autobusu jak wyjdziecie nic się nie stanie, bo i tak licznik wam nie bije, ale jak macie nabite na kasie, to jest wtedy wielki problem, bo skasuje wam do ostatniej stacji. I wcale te 100 dirhamów to nie jest dużo, bo ja już to przerabiałem. 100 dirhamów to naprawdę nie jest dużo. Zajęli mi tutaj miejsca szczochy jedne, a ja chcę tutaj sobie nagrywać. Właśnie. No, nie wiem czy było słychać.